Witam serdecznie wszystkich. Po raz kolejny w tych różnych zagadkowych tematach, troszeczkę w takiej ciemniejszej aurze się spotykamy. No i chciałbym, żebyśmy, moi drodzy, porozmawiali dzisiaj na temat dosyć szczególnego znaleziska. Chodzi mi o te tajemnicze mumie z Paracas i przede wszystkim o te szokujące wyniki analiz DNA, które być może i mogłyby zmienić historię. No bo w 1928 roku peruwiański archeolog Julio Cesar Tello, który w ogóle tak na marginesie był zwany ojcem archeologii peruwiańskiej, prowadził badania na takiej jałowej pustyni Paracas. To jest jedno z najbardziej suchych miejsc na Ziemi. No i Tello, znany z odkrycia kultury Nazca, natrafił wówczas na taki rozległy kompleks grobowców ukrytych w skalistych jaskiniach. Wewnątrz znajdowały się setki mumii, które były owinięte w kolorowe, misternie tkane płótna, które zachowały się w niemal idealnym stanie dzięki suchym warunkom pustynnym. No jednak to, co najbardziej zaskoczyło odkrywcę, to był kształt czaszek. Kształt czaszek niektórych mumii, bo one były nienaturalnie wydłużone i były większe niż czaszki ludzkie. Nie była to drobna różnica, bo w niektórych przypadkach pojemność czaszki była nawet o 25 do 30% większa od przeciętnej ludzkiej czaszki, więc Tello zanotował w swoich raportach, że nie jest pewien, czy ma do czynienia z deformacją kulturową, czy też z czymś zupełnie innym. Oczywiście, wiecie, no w wielu starożytnych cywilizacjach stosowano praktykę deformacji czaszki, od ludów Ameryki Południowej poprzez Egipcjan, poprzez Hunów, no i niektóre plemiona afrykańskie. Uważa się, że miała ona znaczenie religijne albo symboliczne, bo ten wydłużony kształt głowy oznaczał przynależność do elity boskiego rodu lub do kapłaństwa. Jednak te mumie z Paracas wyróżniały się czymś niezwykłym. No bo w momencie, kiedy przeprowadzono analizę anatomiczną, no to ta analiza wykazała, że kości czaszki są o 60% grubsze niż kości czaszki przeciętnego człowieka. Zamiast trzech typowych szwów czaszkowych, bo tam jest szw strzałkowy, wieńcowy i potyliczny, część okazów miała nietypowy układ szwów albo w ogóle brak jednego z nich. Otwory potyliczne, przez które przechodzi rdzeń kręgowy, znajdowały się w innych miejscach niż u Homo sapiensa. No i w końcu objętość wewnętrzna czaszki była zbyt duża, by wytłumaczyć ją samą deformacją. No i to wszystko sprawiało, że niektórzy badacze zaczęli pytać, czy te czaszki mogły należeć do jakiegoś innego rodzaju istot ludzkich, być może odrębnego gatunku człowieka, a może nawet do jakichś tam przybyszy spoza Ziemi. No i przez dziesięciolecia mumie z Paracas pozostawały w cieniu innych wielkich odkryć Ameryki Południowej. Dopiero w XXI wieku temat powrócił z nową siłą. No bo w 2014 roku kanadyjski badacz Brian Foerster, który współpracował tak na marginesie z laboratoriami w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Rosji, no on uzyskał pozwolenie na pobranie kilku mikroskopijnych próbek włosów, kości, zębów z trzech najlepiej zachowanych mumii. No i wyniki DNA według Forstera były oczywiście szokujące, bo analizy przeprowadzone w laboratorium w Teksasie wykazały, że te mitochondrialne DNA, które jest dziedziczone po matce, zawierało takie sekwencje niespotykane u ludzkich populacji w Ameryce Południowej. Niektóre z tych mutacji były zbliżone do genotypów charakterystycznych dla ludów Kaukazu, Europy Wschodniej, no i Bliskiego Wschodu, no ale na pewno nie dla Indian andyjskich. W jednym z wywiadów Forster powiedział coś takiego, że te wyniki sugerują, że lud Paracas mógł mieć pochodzenie nieamerykańskie. Być może byli to przybysze, którzy osiedli w Peru tysiące lat temu, tak przynajmniej zasugerował. Jeszcze bardziej sensacyjne było odkrycie, że w części próbek znaleziono mutacje niepasujące do żadnej znanej ludzkiej grupy genetycznej. Jeden z genetyków biorących udział w tym projekcie miał anonimowo podobno napisać, że to wygląda jak mieszanka DNA ludzkiego i czegoś, czego nie potrafię sklasyfikować. Jeśli to nie błąd w analizie, mamy do czynienia z czymś zupełnie nieznanym. No i właśnie, słuchajcie, co było w tych czaszkach takiego niezwykłego? No bo czaszki były z włosami rudymi i z włosami jasnymi. To jest niezwykłe, bo część mumii Paracas posiadała włosy o tym właśnie kolorze rudawym lub blond, podczas gdy rdzenni mieszkańcy Peru mają niemal wyłącznie ciemne włosy. Natomiast analizy wykazały, że włosy nie były nigdy farbowane.
Poza tym niektóre szkielety mierzyły nawet 190 cm wzrostu, co było niezwykłe jak na prekolumbijskie populacje, które zwykle mierzą tak 160-165 cm. No i grobowce z Paracas zawierały bogato haftowane tkaniny, misternie zrobione nakrycia głowy i takie ozdoby z muszli. Zmarłych układano w pozycji embryoidalnej i owijano warstwami płócień, jakby symbolicznie przygotowując ich do takich ponownych narodzin. Badania stratigraficzne wskazywały, że ta kultura Paracas mogła być bezpośrednim prekursorem cywilizacji Nazca, która później tworzyła słynne linie widoczne z powietrza. Niektórzy w ogóle badacze uważają, że bogowie Paracas, bo takich czasami nazywano, mogli być przedstawiani w formie linii czy figur z Nazca jako hołd dla istot z nieba. No, taki naukowy establishment przyjął rewelację Forstera z takim chłodnym dystansem, bo wielu genetyków i archeologów zarzuciło mu brak pełnej transparentności, bo laboratoria, które wykonywały te analizy, nie były oficjalnie zidentyfikowane, a część tych próbek mogła ulec gdzieś tam jakiemuś skażeniu współczesnym DNA, więc peruwiański rząd w 2018 roku oficjalnie zakazał wywozu szczątków z Paracas za granicę i zainicjował własne badania. Oficjalne raporty Instytutu Kultury w Limie potwierdziły, że czaszki rzeczywiście wykazują nietypowe cechy morfologiczne, no ale nie znaleziono jeszcze dowodów, by należały do jakiegoś innego gatunku człowieka. No ale wiecie, jednak peruwiańscy naukowcy przyznają, że ta kultura Paracas była genetycznie i kulturowo odrębna od sąsiadów. Prawdopodobnie stanowili oni odizolowaną elitę o unikalnych tradycjach i pochodzeniu, które wciąż czeka na odkrycie. Niektórzy badacze zauważają też uderzające podobieństwa między czaszkami z Paracas a przedstawieniami Echnatona, czy tak jak przedstawiano Neferteti z XVIII dynastii egipskiej. No i w świątyniach w Amarnie można dostrzec takie reliefy przedstawiające faraona o wydłużonej głowie, co zdaniem alternatywnych historyków może wskazywać na kontakt międzykulturowy albo na jakiś taki współczesny archetyp bogów o długich głowach. Z kolei antropolog Lyot Pei, który był znany z badań na tak zwanym Star Child School, o tym kiedyś już mówiłem na kanale, warto pogrzebać w tej playliście zjawiska nadprzyrodzone. On uważał, że czaszki z Paracas mogą być pozostałością po starożytnych hybrydach, potomkach istot, które przybyły na Ziemię tysiące lat temu, no i zapoczątkowały gdzieś tam cywilizację. Dziś oczywiście w Muzeum Narodowym w Limie i w małym muzeum w samym Paracas można zobaczyć część z tych tajemniczych czaszek. Są one pod ścisłą ochroną, a ich badania prowadzone są w sposób kontrolowany przez państwo. Mimo to w ogóle niezależni badacze z całego świata, począwszy od genetyków, a skończywszy na ufologach, nadal starają się uzyskać dostęp do próbek, aby zweryfikować te wcześniejsze sensacyjne wyniki. Niektóre źródła sugerują, że w ostatnich latach prowadzone są nowe analizy izotopowe i badania porównawcze DNA tych różnych starożytnych populacji andyjskich, które mogą potwierdzić albo obalić hipotezę o obcym pochodzeniu Paracas. Tak na marginesie to wyniki nie zostały jeszcze w ogóle opublikowane. No ale niezależnie od tego, czy mumie z Paracas okażą się potomkami starożytnych migrantów gdzieś tam zaginionej cywilizacji, czy zupełnie będą to postacie innego gatunku, no to jedno jest pewne, że historia ich odkrycia na zawsze zmieniła nasze spojrzenie na te pradzieje Ameryki Południowej. Forster podsumował te swoje badania takimi słowami, zacytuję: Paracas to miejsce, które nie przestaje zadawać pytań. Każda odpowiedź rodzi nowe wątpliwości. Może właśnie dlatego ich milczące twarze spoglądają na nas z taką tajemniczą godnością, jakby widziały coś, czego my dopiero próbujemy się dowiedzieć. No i wiecie, jeżeli zaczniemy grzebać i się zastanawiać nad tymi różnymi mumiami, które tam zostały odkryte, to pamiętajcie o tym, że najstarsze mumie Paracas datowane są w ogóle na lata 2800 do 2500 lat przed naszą erą, czyli są starsze niż te linie w Nazca. No i niektóre czaszki ważą 30% więcej niż przeciętne ludzkie, mimo że należały do osób o podobnej wielkości ciała.
Tkanki miękkie zachowały się w zaskakująco dobrym stanie, dzięki temu można było też pobrać próbki DNA z tych cebulek włosowych. No i wykonano też skany 3D w 2020 roku w Limie i potwierdziły one, że proporcje kości czołowych i ciemniowych różnią się od typowych ludzkich czaszek o około mniej więcej tak 15-18%. Tak na marginesie to Wam powiem, że w lokalnych legendach mieszkańcy regionu Paracas wspominają o wysokich ludziach, o dziwnych głowach, którzy przyszli z morza. Pytanie, czy może jest to echo jakiejś pamięci o pradawnym ludzie? Nie wiem, co o tym myśleć, ale ciekaw jestem Waszych komentarzy i zostawcie ślad tutaj bez problemu, moi drodzy. Lajkujcie, udostępniajcie i oczywiście wspierajcie kanał, bo dzięki Wam ten kanał staje się ciekawszy. Pozdrawiam serdecznie.